Cześć, witam. W dzisiejszym filmie pokażę, jak nałożyłem tynk dekoracyjny. Na początek zabezpieczyłem taśmą malarską sufit i ściany sąsiadujące. Następnie przystępuję do nałożenia podkładu dedykowanego pod tynk. Wcześniej w trakcie remontu na tej ścianie położyłem gładź i zagruntowałem gruntem wodnym. Teraz przystępuję do nałożenia farby podkładowej dedykowanej pod tynk. Nakładam ją w dwóch warstwach. Ściana została pomalowana podkładem dwukrotnie. Podkład ten niezbyt dobrze kryje, więc te dwie warstwy według mnie są konieczne. Na drugi dzień przystępuję do rozmieszania tynku. Za chwilkę dodam też brokat, bo to jest wersja z brokatem i zaczynamy zabawę. Dodaję brokat i oczywiście trzeba to bardzo dobrze rozmieszać. Ja mieszałem to około 5 minut. Później odstawiłem na kilka minut, rozmieszałem jeszcze raz i tak przygotowaną masę będę nakładał. Do nakładania masy używam pacy weneckiej. Nakładam warstwę troszkę grubiej niż milimetr w różnych kierunkach. I sukcesywnie odciągam nałożoną masę od ściany w taki sposób, jak widzicie. I ponownie nakładam masę troszkę grubiej niż milimetr i znowu odciągam masę od ściany. Chodzi o to, żeby nie zrobić zbyt dużej powierzchni na gładko, żeby zdążyć ją odciągnąć, żeby nam ta masa nie przyschła. I następnie już sprawdzam, czy dobrze ona się wyrównuje. Też trzeba trafić w ten czas, kontrolować tą masę, która była położona na samym początku, czy już jest ten etap zagłaskiwania, czy jeszcze jest zbyt świeża. Tam sprawdziłem wcześniej w rogu, że była jeszcze zbyt świeża, żeby ją wyrównywać, a więc jadę kolejne etapy tak nierównomiernie. I tutaj już widzicie kawałek wyrównanej ściany. Etap wyrównywania się zaczął, a więc cofnąłem się na tynk, który był nałożony na samym początku i przystępuję do zagłaskiwania, wyrównywania tynku. I tutaj uzyskujemy już ten efekt końcowy. I dalej kawałkami nakładam tynk, odciągam go od ściany i będę się wracał na tynk wcześniej nałożony i będę go w międzyczasie wyrównywał. Generalnie robię to etapami, dlatego że gdybym zrobił całą ścianę na raz,
wyciągnął ją, przygotował do wygłaskiwania. Prawdopodobnie gdybym się wrócił do początku ściany, byłaby ona zbyt mocno przyschnięta, żeby ją wygładzić. Dlatego tutaj robię kawałek, posuwam się do przodu, wracam się na początek ściany do wygłaskiwania i tak etapami aż do końca. Moim zdaniem nie można tego tynku nakładać zbyt grubo, ponieważ później przy zagłaskiwaniu, przy gładzeniu trudno jest uzyskać taki efekt z tymi wżarami, bo jeżeli tego tynku będzie za grubo, to on się po prostu zrobi gładki. I tutaj już widzicie efekt końcowy dzisiejszej pracy. Dodam jeszcze, że po wstępnym wyschnięciu, gdzieś po około 2 godzinach, delikatnie przetarłem ten tynk wilgotną gąbeczką, tak żeby uzewnętrznić brokat. Dziękuję za uwagę, cześć i do następnego.